kiedy w końcu po dość długim czasie od premiery udało mi się usiąść i przygotować dla was poniższy film, poczułem niespodziewaną ulgę. Odkąd udało mi się skończyć opiniowaną w filmie grę, miałem do powiedzenia na jej temat całkiem sporo różnego rodzaju rzeczy. W mojej głowie walczyły ze sobą zarówno pozytywne wspomnienia, jak i te negatywne. Jednak nareszcie nastał ten czas, kiedy udało mi się te wszystkie myśli uporządkować i przygotować materiał, który mam nadzieję odbije się pozytywnie na kanale. A więc, mam na imię Julian, na YouTube możecie mnie znaleźć pod pseudonimem Kaimi, a to jest moja subiektywna opinia o Stalker 2 Serce Czarnobyla. Grę przechodziłem na poziomie średnim, a całość zajęła mi około 50 godzin, które zresztą możecie prześledzić na moim kanale, ale o tym kilka słów na koniec. Zanim przejdziemy do mięska, powiedzmy sobie co nieco o samej serii Stalker. Twórcami tej wyjątkowej, co by rzec marki, jest studio GSC Game World. Są to twórcy znani chociażby już z leciwej gry, jaką są Kozacy. Sam Stalker pierwszy raz zagościł na naszych komputerach około roku 2007, wtedy jako gra eksperyment. Można śmiało powiedzieć, że sukces jakim odbił się na rynku zaskoczył bardzo dużą grupę zainteresowanych osób, jednak szybko otrzymaliśmy dwie kolejne części, dzięki czemu mieliśmy styczność już z trylogią, która za każdym razem opowiadała historię Czarnobyla z perspektywy innego protagonisty. Przez pierwsze 3 części mieliśmy okazję grać mniej lub bardziej ciekawymi postaciami z zarysowaną historią lub bardziej rozbudowanymi motywacjami. Stalker 2 w nasze ręce oddaje bohatera o imieniu Skiff. I tutaj doznajemy pierwszego szoku. On gada! Jak ty, głupku? Gada, blata, pełny serwis! Tak, pierwszy raz w historii gier z tej serii słyszymy głos naszego bohatera, a to już z miejsca powoduje, że postrzegamy go jako osobę z krwi i kości. A co za tym idzie, jesteśmy w stanie przywiązać się i bywa, że dużo trudniej przychodzi nam podejmowanie znamiennych fabularnie decyzji. Sam bohater, co ciekawe, przybywa do Zony w intencji odnalezienia kogoś lub czegoś, co spowodowało, że w trakcie burzy jeden z piorunów zniszczył jego dom, pozostawiając w miejscu uderzenia tajemniczy artefakt. Motywacja na pierwszy rzut oka wydaje się śmieszna. Ryzykować życie, żeby znaleźć kogoś, kto zniszczył nam dom? W pierwszej chwili uznałem to za ciekawy uśmiech ze strony twórców. Sam Skiff zresztą często powtarza, że odkryje, kto stoi za tą katastrofą i wraca do domu. No oczywiście, niedosłownie, w taki sposób. Sam artefakt znaleziony przez bohatera również jest niezwykły. Jak się później okazuje, napędza on fabułę, gdyż okazuje się dużo istotniejszy niż na początku nam się wydawało. Sama historia natomiast wygląda tak, jakby pisana była przez jakiegoś autora horrorów, który bardzo chce, ale nie zawsze wychodzi tak, jak powinno. Mamy zastosowaną fabularną hiperbolę. Innymi słowy, jest spokojnie, nagle coś się dzieje, ponownie mamy spokój, znowu akcja i tak dalej. Tym samym gra stopniowo wprowadza nas w fabułę, nie serwując zbyt mocnych wrażeń od początku, przez co mamy bardzo dużo czasu, żeby napawać się pięknem świata przedstawionego. Chociaż może piękno to nie jest dobre słowo, ale do tego również później dotrę. W każdym razie, Zona od początku jest dla nas praktycznie w całości otwarta, dlatego w pierwszych kilku godzinach tak naprawdę możemy zrobić w niej bardzo mało wątku, a zwiedzimy praktycznie wszystkie dostępne obszary. Oczywiście nie zalecam robienia tego, ponieważ prawdopodobnie traficie na wrogów, na których nie jesteście jeszcze gotowi, a czasem trzeba się naprawdę dużo przejść i jeżeli zapomnicie o zapisie, to rage quit gwarantowany. Wracając jednak do hiperboli fabularnej. Kiedy już przeskoczymy przez tę spokojną część, gra serwuje nam etap wartkiej akcji, która niestety jest bardzo krótka. Tym samym przez większość gry mamy poczucie nudnego roamingu po ogromnym terenie Zony. I tutaj podkreślę, ogromnym. W całości do zwiedzenia tylko z buta lub za pomocą przewodników. Przewodnicy to tak naprawdę nic innego jak punkty szybkiej podróży, dzięki którym możemy dużo szybciej przebywać zonę, ale dany przewodnik może was zaprowadzić tylko do kilku obozów, do których sam jako stalker lub członek innej grupy należy. Więc nie ma opcji, że będziemy mieli możliwość bezpiecznego dotarcia do każdego miejsca na mapie. Wiele razy cierpiałem z tego powodu, że potrzebowałem wrócić na przykład na drugi koniec mapy, ale przewodnik, który był dostępny w danym obszarze, mógł mnie zaprowadzić tylko do obozu, który był jeszcze około 10 minut z buta od punktu, który mnie interesował. I ja rozumiem. Lore, historia, przynależność,
Ale dlaczego nie można było dać większej różnorodności przewodników albo po prostu dać możliwości szybkiej podróży na zasadzie znaków drogowych? Nie zapomnijmy również, że za pomoc przewodnika się płaci. Oj, srogo się płaci. Na etapie early game zapomnijcie o korzystaniu z ich pomocy, ponieważ jest to po prostu za drogie przedsięwzięcie, szczególnie kiedy zależy nam na zebraniu waluty na inne rzeczy. Bo przymieracie głodem i macie wątpliwość, czy kupić 4 kiełbasy, czy poprosić przewodnika o pomoc. I tutaj w zasadzie kontynuując wątek waluty, na etapie w jakim grałem w Stalkera, przechodził on jeszcze liczne poprawki, co jest zrozumiałe dla młodej gry, jednak system pieniężny w tej grze jest moim zdaniem tragiczny. Albo przynajmniej bardzo wymagający. Naszą walutą są kupony, a nie ruble, jak w poprzednich częściach. Skąd ten pomysł? Odpowiedź brzmi: nie wiem, choć się domyślam. W każdym razie przeliczniki na korzyść kupców są jednym słowem przesadzone. Gra ma na celu pokazać nam, że w tym świecie jesteśmy nic nieznaczącym workiem mięsa i każdy nabój się liczy, ale naprawdę można by to było przekazać w inny sposób. Niekoniecznie handlowy. Za różnego rodzaju zlecenia poboczne możemy otrzymać od 500 do 5000 kuponów. Czy to dużo, czy to mało? Odpowiem wam tak. Pistolet potrafi kosztować 5000 kuponów, a mówimy tutaj jeszcze o kupnie amunicji, która również jest droga. Czy teraz rozumiecie moje rozterki nad wyborem kiełbasy ponad pomoc przewodnika? Jeżeli zaś chodzi o amunicję właśnie, to wala się ona wszędzie. Nie rozumiem, dlaczego gra straszy nas, że jest ona tak nieliczna. Jest jej cała masa. Niestety z reguły nie ten rodzaj, którego potrzebujemy. Ząg. Nieraz było tak, że sprzedałem dosłownie 15 minut temu broń, do której dany rodzaj amunicji by pasował. Bardzo więc istotne jest to, aby zbierać kupony i mieć zawsze odłożone coś na przyszłość, na wypadek długich sekwencji, gdzie amunicji jest jak na lekarstwo akurat do konkretnego typu broni. Rodzajów samych giver jest kilkanaście. Każda z nich cechuje się innymi statystykami oraz podlega licznym ulepszeniom, które wpływają na wysokość obrażeń, wagę czy podwieszenia lub celowniki. Zresztą tak samo wygląda kwestia z pancerzami. Kiedy już ulepszycie swoją ukochaną giwerę, ładując w nią ponad 50 000 lub więcej kuponów i w trakcie walki skończy się wam amunicja, to wtedy zrozumiecie, jak boli fakt, że aby przeżyć, musicie swojego gnata zostawić w jakimś dole, bo inaczej nie będziecie w stanie dotrzeć do następnej bezpiecznej lokacji. Ale okej, zapytacie, po co zostawiać? No a dlatego, że od początku istnienia serii Stalker twórcy nie zrezygnowali z obciążenia postaci. Wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że wręcz zmniejszyli wagę, którą możemy tachać ze sobą. Nieraz łapałem się na cichych lub głośnych przekleństwach pod nosem lub na poczuciu beznadziei, kiedy gra serwowała mi informacje, jakoby twoja postać jest przeciążona, więc musisz coś wyrzucić, aby być w stanie biec. Częste zapisy to must have. No dobrze, ale czy w takim razie Stalker zrobił coś dobrze, bo na razie wylałem wiadro zimnej wody na wszystkich, którzy byli na możliwość zagrania w tę grę napaleni. Cóż, kto słuchał ze zrozumieniem lub zna tę serię, na pewno zdał sobie sprawę, że wszystkie negatywne aspekty przytoczone przeze mnie to element tej gry. Stalker od zawsze stawiał na wysoki poziom wejścia z wieloma mechanikami zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. Wiele z nich można usprawnić lub wyłączyć modami. Wybór poziomu trudności wpłynie na statystyki przeciwników, ale nie na przykład na handel. Ten jest z góry założony tak, żeby nie ułatwiać rozgrywki. Można powiedzieć, że wszystko, co gra ma do zaserwowania, stanowi swego rodzaju przeciwnika. No i właśnie w temacie przeciwników. Po raz kolejny mamy duży wachlarz NPC-ów oraz mutantów, które staną na naszej drodze. Co ciekawe, i mega mnie to ucieszyło, to dopracowanie. Walka odbywa się bez gliczy, na każdego z wrogów trzeba przyjąć inną taktykę. Wrodzy wojskowi, stalkerzy i bandyci nas flankują, używają granatów, jednym słowem myślą w walce. Potworki natomiast nie ograniczają się w używaniu swoich zdolności lub, jak to w przypadku Behemota, szarżują na nas i rozgniatają na mokrą plamę. Na etapie, w jakim dane mi było grać, pojawiały się jeszcze liczne problemy z respieniem się wrogów z dupy. Tak, wrogowie respili się z dupy na mapie, na przykład kilkanaście metrów za nami, pomimo że przed sekundą nikogo tam nie było. Znowu przypominam o częstych zapisach, ponieważ po otrzymaniu kilku kul w plecy od takich gagatków możecie mieć przyjemność przemierzania tej samej drogi przez kolejne 10 minut. A to potrafi wytrącić z równowagi nawet tak stoicką osobę jak ja. No bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że strzelamy się, nie? Podchodzimy do ogniska
Sprawdzamy zawartość skrzynek, zawartość trupów, które są przy tym ognisku. Idziemy sobie te paręnaście kroków dalej, po czym słyszymy głos za naszych pleców. Odwracamy się, a tam jest ta sama drużyna, którą przed chwilą żeśmy ubili. Albo lepiej, mamy puste ognisko, a nikogo tutaj nie było, tak? Przeszliśmy te paręnaście kroków i nagle za naszymi plecami pojawia się banda bandytów, którzy postanawiają jedną seryjką, góra dwoma, rozsmarować nas na szlaku Zony. O tyle o ile ludzcy przeciwnicy przyjmują strzały jak ludzie, więc padają od jednej dobrze zaserwowanej kulki, to mutanty to istne gąbki na kulę. Co jest zrozumiałe. One od zawsze były odporne i zdecydowanie lepiej radziła sobie z nimi dwururka niż kałasznikow. Chociaż będą takie momenty, że chętnie sięgniecie po granatnik. Cóż, Zona ma już taki klimat. I w końcu etap, na który czekałem, czyli właśnie klimat. Wszyscy, którzy towarzyszyli mi na streamach, doskonale wiedzą, jak bardzo czułem immersję, jak bardzo Zona po wielu latach wciągnęła mnie po raz kolejny. A to dlatego, że klimat Stalkera 2 gra pierwsze skrzypce. Dlatego właśnie na początku tej opinii wspomniałem o pięknym świecie. Gra od samego początku otula nas mrocznym, wilgotnym, agresywnym klimatem Zony. Jak doskonale wiemy, Czarnobyl to nie jest miejsce usłane kwiatkami, a zniszczony przez wybuch elektrowni obszar przesiąknięty promieniowaniem. Cóż, po raz kolejny studiu GSC Game World udało się zaprezentować go tak, że pochłaniało się go z rozwartą paszczą. Każde ruiny, każdy las, każda droga i tak dalej budziła ogromne zainteresowanie, lęk, dreszcze. O ile na początku chciało się zwiedzać wszystko, co bardzo często groziło szybką śmiercią, o tyle w miarę kolejnych godzin Zona faktycznie uczy nas, co nam wolno, a czego nie. Gdzie możemy iść, a gdzie wyruszamy na własną odpowiedzialność. Dawno, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, dawno nie czułem takiej imersji płynącej ze świata przedstawionego. Dawno gra nie dała mi tylu argumentów, abym po wielu godzinach nie czuł się Bogiem mogącym wszystko. Do samego końca bywały momenty, kiedy nagle, idąc drogą, odwracałem się i celowałem w krzaki, ponieważ coś złamało gałąź lub patyk. Czułem się obserwowany, a żyła na szyi i czole niech będzie tego dowodem. Nieraz przerażony biegłem jak najszybciej do najbliższej bazy, mając nadzieję, że nie spotkam żadnego mutanta, nie uderzy mnie piorun burzowy lub nie pojawi się emisja. I ciągle sobie zadaję pytanie, czy wynika to z miejsca, w jakim osadzony jest Stalker, czyli Czarnobyla, pogrywania sobie twórców z naszym naturalnym lękiem przed takimi miejscami, czy może GSC udało się osiągnąć wybitny poziom tworzenia światów z charakterem? Na to pytanie chyba musicie odpowiedzieć sobie sami. Poza samym wyglądem wszystkiego, co nas otacza, twórcy włożyli ogrom pracy również we wszelkie jaskinie, budynki, bunkry i całe miasteczka. Każda miejscówka ma klimat, a kiedy zobaczymy palące się ognisko gdzieś przed nami, to możemy być pewni, że będą tam bandyci albo stalkerzy, którzy jak my, wyczerpani, zatrzymali się, by odetchnąć, posłuchać opowieści albo pograć na gitarze. Fabularna hiperbola to ogromna zaleta, ale również i wada. W trakcie historii spotykamy postacie znane z poprzednich części, takie jakich możemy się spodziewać lub nie spodziewaliśmy się w ogóle. Dobrze jest znać przynajmniej pierwszą część Stalkera przed zabraniem się do dwójki. Nie jest to wymagane, chociaż dostarczy nam wielu przyjemnych smaczków. Na koniec warto jeszcze powiedzieć co nieco o epilogu. Przez wszystkie godziny spędzone w grze będziecie podejmować nieraz decyzje, które wpłyną na zakończenie. Gra po raz pierwszy daje nam szansę gry po stronie wojska, z czego nie mogłem nie skorzystać po latach gry jako Stalker. Epilog to przeszło 7 do 8 godzin rozgrywki, do której musimy się dobrze przygotować. Pierwszy raz miałem do czynienia z tak rozbudowanym i długim zakończeniem, które ciągnie nas za rączkę, nie dając zrobić nic poza misją główną. Kiedy skończyłem grę, byłem wyczerpany fizycznie i emocjonalnie, ale szczęśliwy, ponieważ moje zakończenie zdecydowanie sprawiło, że czułem się spełniony. Podsumowując, jeżeli chcecie lub chcieliście zagrać w Stalker 2 Serce Czarnobyla, to powiem tak. Warto. Jest to gra dobra, przy której spędzicie około 50 ekscytujących i przerażających godzin. Od początku do końca będziecie czuli wszechogarniające zaszczucie oraz w wielu miejscach bezsilność, ale będziecie szczęśliwi po każdym zakończonym zadaniu. Świat pochłonie was swoim mrokiem oraz licznymi dźwiękami, które postawią włosy na waszej głowie, ponieważ no cóż, świat w tej grze jest żywy.
Nieraz dostaniecie białej gorączki od spamujących wrogów lub braku amunicji. Nieraz będziecie liczyć na palcach, czy starczy wam gotówki na broń i właśnie amunicję. A jeżeli tak, to na jak długo? Nieraz zapomnicie zapisać i będziecie musieli ponownie zasuwać tą samą trasą, ponieważ ktoś was zabił po drodze. Ale wiecie co? Będzie warto. Są miejscówki, które będziecie wspominać dobrze, ale są również i takie, przez które będziecie przebiegać tak samo jak i ja, pokonując zaledwie kilku przeciwników. Gra nie narzuca nam w sporej liczbie przypadków obowiązkowego uśmiercania niemilców. Te parędziesiąt godzin ze Stalkerem 2 uważam za dobrze spędzone. Trzymam kciuki za GSC Game World, aby kolejne gry z serii Stalker lub jakiejś innej były równie ciekawe i powalające swoim światem. Ja chętnie wróciłbym do Zony, aby nadrobić zadania poboczne, ale niestety może nie być na to czasu. Natomiast jeżeli ów czas posiadacie, to zachęcam was do pełnego zwiedzania terenów Czarnobyla i odciśnięcia swojego śladu w legendzie napromieniowanego świata. A jeżeli kiedyś zawędrujecie do Czerwonego Lasu, to miejcie się na baczności. Psychika lubi płatać tam figle. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak mi szło w Stalker 2 Serce Czarnobyla, to zapraszam was do odwiedzenia playlisty Powrót do Zony na moim kanale. Link znajdziecie w opisie. Jeżeli spodobał wam się film, to zachęcam do pozostawienia łapki oraz zasubskrybowania kanału. Na pewno da mi to dodatkową motywację do dalszego nagrywania takich opinii. Dajcie również znać w komentarzu, co wy sądzicie o Stalker 2 Serce Czarnobyla. Zachęcam was również do odwiedzenia kanału Krytyczna Porażka, czyli kanału w całości skupiającemu się na papierowych RPG, gdzie gram jako jeden z graczy. Link również znajdziecie w opisie. Natomiast ja się z wami żegnam. Mówił do was Kajmi i do zobaczenia na szlaku, stalkerzy. Я захищатиму її завжди.